W latach, kiedy u nas szalała wojna, później. Proszę Państwa, naszą konwencją tutaj od paru lat jest również tworzenie pewnej otoczki informacyjnej o uczestnictwie, które się tu dzieje. Gościmy tu wspaniałych uczniów, przed chwilą mieliście okazję Państwo wysłuchać Adama Swobody o tym, jak pisał książkę i co ona zawiera. Natomiast ja troszeczkę chcę popłynąć zupełnie nieprzygotowany, bo wiedziałem improwizować. Jak właśnie zmieniało się ucznictwo od XIX wieku. Zapraszam do pawilonu muzealnego, gdzie na wejściu możecie zobaczyć 3 gabloty wypełnione sprzętem z ostatnich 200 lat. Oczywiście niedosłownie, bo musieliśmy się znacznie skracać, bo na pewno gdyby zebrać wszystkie łuki i wszystkie strzały, jakie w tym momencie powstawały, to były pewnie to Muzeum Biskupijne musiało zafundować nowy pawilon 3 razy większy i nie wiem, czy by to wystarczyło. Ale tam postarałem się zebrać dzięki uprzejmości m.in. Leszka Walkowiaka, naszego sędziego od samego początku i osób, które tam są wymienione, kolekcję łuków i strzał od początku XIX wieku, no ile daje się to datować, bo to nie jest łatwe, aż po lata 90., bo wtedy mniej więcej skończyłem swoje zainteresowanie już na pewno, wiedząc, że to nie jest droga, jaką chcę podążać, łucznictwem sportowym czy myśliwskim. Dodam, że myśliwskim oczywiście tylko na niby, bo w Polsce nie wolno polować czy z łukiem bloczkowym, czy innym. I przyniosłem tu parę łuków, żeby pokazać. Jeżeli nie będzie padać, to po wykładzie zapraszam na strzelnicę tam pod chatką z drugiej strony, możecie pójść Państwo ze mną, gdzie za skromną odpłatnością na rzecz budżetu tutaj imprezy, która nam się rozrasta, a nie zawsze za tym pieniądze nadążają, będzie możliwość spróbowania tych wszystkich łuków i strzał pod moją opieką, również tego łuku stalowego, o którym za chwilę powiem. Ale zanim się to stanie, pokażę Państwu takie krótkie wprowadzenie. Replika łuku długiego, wyglądającego jak cisowy, ale nie jest to łuk cisowy, jest to pseudoakacja, czyli robinia, czyli tradycja łuku angielskiego. To nie jest wcale łuk angielski, bo on ma swoje, że tak powiem, swoich przedstawicieli już w neolicie. Ten słynny Eci, znaleziony w Alpach, również posiadał taki łuk cisowy. Później te łuki znamy z IV-V wieku naszej ery, ze znalezisk bagiennych w Szlezwiku-Holsztynu. I one się pojawiają w różnych czasach. No oczywiście mitologia dobudowana do sukcesów bitew pod Agincourt i innych w czasie wojny stuletniej spowodowała, że między innymi w latach 20., kiedy po odzyskaniu niepodległości w Polsce łucznictwem zaczęły się interesować elity wojskowe, to ten łuk odżył po zaborach, gdzie straciliśmy tą tradycję XVII-wieczną, właśnie takiego łuku wschodniego głównie, bo w ogóle w źródłach pisanych ten łuk na Słowiańszczyźnie nie był specjalnie wzmiankowany, więc my tutaj musimy nieźle, że tak powiem, nieźle kombinować, żeby cokolwiek na temat powiedzieć tego łuku średniowiecznego na terenach Polski dzisiejszych. Natomiast łuk wschodni, który dotrwał do XVII wieku i brał udział w tych również bataliach, może nie był on główną bronią, ale brał udział i przetrwał czy na kartach powieści historycznych późniejszych, czy w zmianych pamiętników Prezesa Paska, czy gdzieś w utworach literackich Morsztyna czy Potockiego. No i oczywiście Sienkiewicza, który znakomicie opisał chyba scenę, jak Kmicic gdzieś tam strzela do jakiegoś Szweda w okolicach Częstochowy chyba i tam opis prawie brzmi jak Chomelycki, tak? Tam cięciwa się wydała, jaskółka, trup, prawda, ktoś tam oprawił. No i stało się. Więc były to łuki już z czasach Kmicica tego typu. No nie jest to tak wspaniały łuk, jak ja Wam przed chwilą pokazałem, jest to tylko namiastka, ale ma te wszystkie cechy, poza tym, że jest wykonany z włókna szklanego ręką nieznanego mi węgierskiego wytwórcy. Ale zanim te krótkie łuki pojawiły się na naszych ziemiach, już w XI, być może na X wieku, w wyposażeniu nie wszystkich łuczników, ale niewątpliwie ten łuk był obecny na naszych ziemiach. Już kiedyś napisałem artykuł. Fragment takiego łuku zupełnie przypadkiem znalazłem w Muzeum Ostrowa Lednickiego, bo to, proszę Państwa, ja jestem z wykształcenia archeologiem. To nie jest tak, że na każdym łuku jest opis, że to jest łuk. Jeżeli znajdziemy jego fragmenty, a konstrukcja takiego łuku jest bardzo nietrwała, tak jak Adam mówił, drewno, róg, ścięgna, to wszystko się rozpada. Jeżeli w naszym klimacie umiarkowanym to zostanie złożone nawet do grobu, to szansa znalezienia tego jest bardzo niewielka. Ale dodam, że na świecie są takie łuki zachowane w całości łącznie z cięciwami, ale żeby się o tym więcej dowiedzieć, to Państwo musicie wziąć udział w drugim wykładzie o kołczanie płaskim. Pokażę tam katalog wystawy, która się działa
pół roku temu w Niemczech, ale jeszcze jest na terenie Europy, rzeczy znalezionych w Mongolii, które do przyszłego roku będą jeszcze w Europie, a później wracają do Mongolii po badaniach i konserwacji na koszt państwa niemieckiego. Ale to będzie później. I z tych łuków najczęściej zachowują się tylko te fragmenty. I wyobraźcie sobie, znalazłem je, przeglądając kartę publikacji, w takich miejscowościach jak Drohiczyn, czyli białostockie czy podlaskie, Gródek Nadburzny, czyli znowu wschód, tylko na południe, Lubelszczyzna, ale również fragment zaczepu pochodzi z Błonia pod Warszawą, z rodziska w Błoniu. Fragment okładziny bocznej pochodzi z Ostrowa Lednickiego, być może coś w rodzaju naśladownictwa z Gniezna, jak również komplet takich okładzin środkowych z Wrocławia. Historia tego jest dosyć skomplikowana, więc na podstawie pojedynczych znalezisk nie można wiele powiedzieć, ale niewątpliwie daje to do myślenia i stawia pod znakiem zapytania ogólne sformułowania bronioznawcze dotyczące łucznictwa na ziemiach polskich, na przykład w tym czasie. I teraz, co się stało w latach 30., 40. Kombinacje ze stalą w łukach są dużo starsze. Jeżeli Państwo tutaj słuchali wcześniej, być może ktokolwiek jest, Pan na pewno słuchał, Sławka Wybranowskiego, to on powiedział też o tej swojej drodze i fascynacji łukami wschodnimi, która zaczęła się od łuku stalowego, o ile dobrze pamiętam, bo musiałem biegać, ale na pewno jeszcze będę miał okazję wysłuchać jego referatu w całości. I tutaj przy Państwa mam pokolorowany niestety srebrolem, tu ta brązowa taka farba to jest oryginał, szwedzki łuk firmy Sefab, prawdopodobnie z lat powojennych, czyli między 40, może 7, 8, a 50 załóżmy parę, bo mniej więcej chyba w tych czasach te łuki dotarły do ludowych klubów sportowych, czy jak tam je nazywać, na terenie ziem polskich. Zobaczcie, tak wygląda po złożeniu, są te łuki składane. Technologia jest dosyć ciekawa, bo jest to stal ciągniona, jest to rurka i dwa ośrodki dominowały w tych latach 30. i 40., mianowicie ośrodek angielski i ośrodek szwedzki. Na wystawie, jeżeli Państwo wrócą, można zobaczyć te łuki w większej ilości. One mają swoje ciekawe nazwy, jak Centaur, Diana, Tiger czy Merlin i różnią się przede wszystkim tym, że łuk szwedzki, niewątpliwie jak niektórzy piszą lepszej jakości, jeżeli chodzi o stal, posiada ramiona jednolite, w całości stalowe. Majdan jest zawsze korkowy, no i tu się zmieniają te formuły, podstawki, podstrzałe. Czasami są aluminiowe, tu są stalowe, nie wiem, jeszcze szczerze mówiąc miałem problemy, żeby dotrzeć do jakichś informacji, czy to jest kwestia starszeństwa tych łuków. Te łuki są często przerabiane, dodawane są celowniki. Ja ten łuk dostałem od nieżyjącego już Mariana Twardowskiego przed laty, kiedy byłem jeszcze świeżo po studiach i pisałem pracę magisterską o łucznictwie epoki kamienia. No i dziadek mnie tak Twardowski przytulił do serca i z czasem po prostu takie prezenty mi dawał, z którymi jeszcze nie wiedziałem wtedy co zrobię, choć mnie ciekawiły. A drugim takim elementem dotyczącym łuku stalowego w moim życiu, proszę Państwa, była pierwsza wizyta u Leszka na torach, która się odbyła w roku chyba wiosną 90, kiedy po prostu byłem studentem pierwszego roku i pragnąłem rozwijać swoją ścieżkę łuczniczą i najpierw odprawiony w jednym klubie, którego nazwy nie wspomnę, bo nie ma tu o czym mówić, trafiłem do Leszka i tak się stało, że coś mu wypadło. To były czasy oczywiście, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, więc ja się być może pospieszyłem, Leszek się załóżmy trochę spóźnił i tam mnie przywitał jego wtedy najlepszy chyba uczeń o imieniu bodajże Paweł, ksywie Długi. Tak, Paweł czy? Paweł. I no to żebyś się nie nudził, to weź sobie któryś łuk wybierz i sobie postrzelaj. Ale wystrzelam w drugiej grupie. No i ja tak patrzę na te łuki, które tam... A one wszystkie to przypominały ten łuk, o którym właściwie nie chcę na razie mówić. Chociaż były o wiele starsze i prostsze niż ten. Ale to mi na łuku w żaden sposób nie wyglądało do jakiejś karykatury łuku. A karykatury to też jedna z wystaw. Natomiast upodobałem sobie właśnie ten kształt tego łuku, który wydawał mi się rzeczywiście łuk przypominać. Nie był to akurat ten łuk, tylko Tiger zielony, jak pamiętam, łuczek angielski. No i nadziawszy prędko cięciwe, jakąś tam przygrać strzał wziąwszy, uderzyłem na te 30 metrów, bo taki jest najmniejszy dystans na torach łuczniczych Leśnika i innych torach. I proszę Państwa, ku zdziwieniu młodszych ode mnie w większości łuczników, nawet udawało mi się trafiać. I oni się zastanawiali, jak to możliwe, że z kija, bo raczej nikogo nie interesowały te łuki wtedy w klubie,
jak z takiego kija można w ogóle trafiać, kiedy dzisiaj łucznictwo stosuje celowniki, stosuje butony, klikiery i różne inne niepotrzebne rzeczy, które tylko wnoszą niepotrzebnie chaos, choć rzeczywiście są bardzo udogadniają strzelanie, ale ja zawsze uważam, że to jest nudne trafiać cały czas w żółte i tam 9, 10, 9, 10. Natomiast do dzisiaj mam wielką satysfakcję i myślę, że nasi uczestnicy również, czasami większą z tego, że się trafi rzadko, ale się jednak trafi, niż niesmak z tego, że się nie trafi, bo tutaj z takiego łuku nawet nie jest to wcale takie proste. I te łuki wyprzedziły łuki laminowane, wzmacniane włóknem szklanym. One były rzeczywiście high-techem tamtych czasów, bo proszę sobie wyobrazić, że te łuki zastąpiły łuki drewniane. Amerykanie w latach jeszcze XIX wieku, uwolnieni od tradycji angielskiej, nie zmuszani do tego, żeby tworzyć łuk o przekroju dekształtem, zaczęli kombinować z łukami płaskimi. Ale zanim nie wzmocniono ich laminatem z włókna szklanego, po próbach z aluminium, z poszycia samolotów B-54, bo i taki epizod przeszedł Fred Berry, jeden z większych producentów łuków, widocznie ta firma istnieje na rynku amerykańskim, to oni kombinowali właśnie z łukami drewnianymi, drogą indiańską próbowali wzmacniać ścięgnami. Natomiast łuk stalowy był zupełnie inną ścieżką, która odwoływała się do wcześniejszych pomysłów związanych z łukami wschodnimi, łukami perskimi, łukami indyjskimi, które trafiały do Europy przez Wenecjan, przez tych, którzy monopolizowali handel korzeniami czy jedwabiem. I te łuki były już znane w średniowieczu, bo oczywiście średniowiecze to również kusza stalowa. I to wszystko ze sobą było związane. Kusze miały również łęczyska rogowe. Ale oczywiście wiemy o tym niewiele. Ale na przykład łuk stalowy, taki wschodni, wspomina w swojej pracy Roger Ascham z 1545 roku, czyli z czasach Henryka VIII. Pierwszy tekst, taki podręcznik, tylko nie Adama, tylko Rogera Aschama, napisany w formie monologu dotyczący łucznictwa schyłkowego angielskiego, bo czasy Henryka VIII to owszem bardzo znany okres, jeżeli chodzi o łucznictwo, dzięki temu, że na flagowym okręcie Mary Rose zatonęła największa ilość łuków cisowych znana do dzisiaj w Europie z jednego miejsca, ale są to łuki XVI-wieczne, one nie mają nic wspólnego. Tych czasów wojny stuletniej za bardzo nie ma. Anglicy gdzieś tam po zamkach chcieliby mieć takie łuki w niektórych miejscach, ale raczej to kwestia dobudowywania legendy do przedmiotów, które wcale bojowymi nie były, może gdzieś tam zawieszone w kościołach przetrwałyby od tego XII-XIII wieku, ale szansa jest mała. I ten łuk stalowy właśnie był takim epizodem, który z jednej strony wyrażał tęsknotę do łuku wschodniego, ale w tradycji europejskiej, czyli cały czas łuku dosyć długiego, który ten refleks tutaj ma wyrażony w stali, przypomina tak naprawdę kształtem, dla mnie przynajmniej, łuki asyryjskie, angularne, bo to nie przypomina łuku wschodniego takiego w tym klasycznym kształcie tureckim, prawda? Zobaczcie Państwo, jest zupełnie coś innego, no bo inne są materiały, inne są... Także cały czas tutaj jest jakaś kombinacja. No i te łuki przez 20-30 lat święciły sukcesy. W pewnym momencie zaczęły budować celowniki, czy już rozwijał się celownik, natomiast pewne rzeczy nie można było zrobić. Te łuki wszystkie są symetryczne jeszcze, tak? One mają już podcięcia, mają tutaj miejsce na strzałę, ale nie ma tego wszystkiego, czego my na swoim turnieju nie dopuszczamy, czyli przekształcenia łuku, prawda, w precyzyjne narzędzie, które ma strzałę po środku łuku, uchwyt tak zwany pistoletowy, czyli bardzo wygodny i stabilny i tak dalej, i tak dalej. Łuk jest składany, czyli też wygodny w obsłudze, a do tego łuku pierwotnie były używane również ciekawe strzały. Wycofano się z robienia drewnianych. Dlaczego drewno w ogóle przestało interesować konstruktorów? Drewno jest piękne, ale jest niestety mało porównywalne. Jest kapryśne na pogodę, łatwo się niszczy i tak dalej. Ciężko jest zrobić komplet identycznych strzał drewnianych. Każdy łucznik tradycyjnie wie o tym, że strzały co najwyżej mogą być porównywalne. I w książkach na przykład przedwojennych o łucznictwie czyta się, że prawdziwy łucznik, taki belgijski, francuski czy angielski, później polski, ponumerował strzały. I każdą strzałę znał na pamięć i wiedział, że jedna jest trochę cięższa, druga jest trochę lżejsza.
I wtedy, strzelając do tarcz liczonych tak jak dzisiaj, on po prostu dał poprawkę. Co było niewątpliwie nieciekawe i trudne. Dla kogoś to rzeczywiście jest bardzo precyzyjny i ja do takiej osoby się nie zaliczam. I tutaj macie Państwo przykład, być może skróconej, nie wiem czy to jest właściwa długość, bo strzały dzieliły się w tamtych czasach na strzały kobiece i męskie i dzisiaj się dzielą. Różnica jest w długości i masie. I to jest oryginalna sefabowska strzała, która również liczy sobie ponad 60 lat. Ja dokleiłem tylko jedną lotkę, żeby dzisiaj ją wypróbować. Posiada aluminiową nasadę polewaną na czerwono. Pióra indycze, czyli jeszcze nie wprowadzono lotek plastikowych. Jest pięknie malowana, ma logo firmowe, grot jest stalowy. Natomiast nie jest to jeszcze strzała aluminiowa, one lada moment się pojawią na rynku, ale to już musicie Państwo sobie na wystawie obejrzeć. No i oczywiście jak każdą taką strzałą po założeniu na czymś można strzelać. I jeżeli ktoś będzie chciał, ja pozwolę wypróbować na strzelnicy, jak tylko pójdzie z tymi ruchami. Ktoś chciałby wziąć do ręki te arcydzieła techniki okołowojennej? Proszę Adam. Nie wiem, czy powinien dawać może strzały na drugą stronę, żeby nie skrzyżować przypadkiem. Proszę Madziu, obejrzeć tę piękną strzałę, która też jest reminiscencją tego, co stało się z łucznictwem w ostatnich 200 latach. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o garść uwag, bo raz, że nie jestem specjalnie przygotowany, naprawdę nie miałem czasu. Myślę, że drugi referat okraszę obrazkami, natomiast tutaj o tych łukach stalowych to chyba wystarczy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania. Masz angielski tutaj dla porównania? Na wystawie, nie miałem już. Nie miałem, jest na wystawie, nie. No ten angielski różni się, tak jak tu Leszek wspomniałem o tym, ma nawiązanie do tradycji w postaci aluminiowych gryfów, czyli to też jest takie ciekawe, proszę Państwa, jak tradycja się zmienia się materiał, ale to wszystko to jest poszukiwanie. Tkwimy w jakiejś tradycji i coś tam dodajemy. Bo tutaj to podejrzewam, że te łuki Poloka i Axela też mogłyby być robione tak samo, ale to mu celowe odróżnienie się, nawiązanie jednak. Cały czas tkwienie w tej tradycji łuku angielskiego, który miał dodawane gryfy rogowe z prostej przyczyny, ponieważ te twarde łuki, to nie jest dobre. Bo szczerze mówiąc, nie wiem ile on jeszcze strzał wytrzymał, no ale myślę, że wytrzymał. W każdym razie to też nie zawsze tak było, że gryf rogowy był dodawany. On z czasem stał się formą bardzo ozdobną, te łuki późne mają już bardzo ozdobne, natomiast te pierwsze bojowych łukach były bardzo grube, niezbyt finezyjne. One miały nacięcie tylko z jednej strony, a niektórzy tłumaczą to oczywiście tym, że podpiłowanie cisu, które jednak mimo swoich właściwości jest drewnem iglastym, dosyć kapryśnym. Cis jest bardzo dobry, między innymi w klimacie wilgotnym, tak samo jak konopie nacięciwe. To, proszę Państwa, naprawdę, żeby zajmować się użyciem tradycyjnym, myślę, że koledzy mi tutaj przyznają rację, to ja to porównuję do jeżdżenia samochodami z lat 20. Mówię o konstrukcjach takich właśnie rogowych, drewnianych, nie laminatach, za przeproszeniem idiotoopornych, no bo to też taki łuk można zepsuć, ale generalnie jak ktoś chce strzelać z łuku drewnianego, ja zawsze polecam na początek łuki Adama Bisoka, które są nie dość, że ciągle jeszcze w dobrej cenie, chociaż coraz wyższej, to niewątpliwie są bardziej porównywalne. To kwestia, czego ktoś szuka w łucznictwie. Także jeżeli ktoś chce dojeżdżać do pracy, to kupuje nowoczesny samochód, prawda, daje paliwo. Więc jeżeli ktoś chce mieć przyjemność, prawda, strzelania czym strzelali nasi przodkowie, to wtedy wybiera. Ale jest to zupełnie innego rodzaju doznanie. Jakieś pytanie? Pada deszcz czy nie? Pada. Pada. To robi. Ja nie wiem, co to jest. Myślisz, że dlaczego tyle ludzi tutaj jest? Może jest tu gdzieś Marek, który ma kartki na żywność. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jestem. Przez chwilę myślałem, że przyszliście na wykład, ale słysząc szemranie deszczu o pułap. Ale oryginał jest?
nie popadając w moją fazę, myślę, że jest parę osób, na przykład Kasia, tutaj Wojtek Kawczyński na pewno przyjmował wykład. Adasiu na pewno też, bo już widzę Cię po raz kolejny. Żyrafa prosiła, żeby nie było tak gorąco. No i macie. Niestety.